Rejpo od miejscowości Rejpo Camping. Bardzo spoko. Wczoraj nie nagrałem, ponieważ przyjechałem późno i cały camping już spał. A moje GoPro, wiecie, pika, mam ustawione tą sygnalizację. No, więc już nie klikałem. Niestety chytek już nie było. Była jedna, ale taka duża. Na 4 osoby 900 koron, więc podziękowałem. Takie dwuosobowe, małe kosztują 650, ale były już kupione. Więc zdecydowałem się na namiot 200 koron. W cenie Wi-Fi, łazienka oczywiście z prysznicami, nie trzeba dodatkowo płacić za prysznicę. Aha, nie ma kuchni tutaj na tym kampingu Rejpo. Jeszcze się nie dorobili. Jest taki blat pod daszkiem ze zlewem, tam można się ogarnąć. Nie trzeba pod namiotem gotować. No ale nie ma tego elektrycznego palnika, nie ma żadnych takich dodatkowych rzeczy, które można byłoby wykorzystać. Dlatego trzeba mieć swoje rzeczy. Bardzo ładna okolica. Wczoraj wieczorem było pięknie, ale już w prognozie było widać, że dzisiaj będzie no to, co widzicie. Ja się obudziłem już 6:30, więc na spokojnie sobie zwinąłem cały szpej jeszcze zanim zaczęło padać. Bo potem oczywiście się momentalnie ochłodziło, ruszył się wiatr, w nocy w ogóle nie było, w nocy było bardzo sucho, ciepło i bezpiecznie, a tutaj ruszył się wiatr i lunęło. Mam 110 km, 108 w tym momencie kilometrów do Budę. Co dalej, to się okaże po południu, ponieważ o 20 jest ostatni prom na Lofoty i do tego czasu muszę zdecydować, co robię. Czy ruszam w drogę powrotną E6 szybką, czy jednak jadę na Lofoty. Zapomniałem powiedzieć, dzień dobry. Dzień dobry dnia 4. Jest dzisiaj niedziela i jadę do Budę. A co do toalet w Norwegii, to tutaj macie taką. I punkt widokowy. Pięknie. Te mosty są niezłe tutaj. I takie spostrzeżenie, słuchajcie, nie wiem, czy widzicie przede mną, to jest taki pas, taki przyciemniony, nie wiem, czy to tędy motocykle jeżdżą i tak zostawiają taki ślad, ale na asfalcie od już wielu kilometrów, nawet bym powiedział od setek kilometrów, są takie bruzdy. Tak jakby jakiś pojazd jechał i zeskrobywał nadmiar asfaltu czy coś, no nie? I te bruzdy powodują, że jak się jedzie, to kierownica trochę tak... I to nie jest wada motocykla, nie. Tylko faktycznie jak się jedzie po tych bruzdach, to tak delikatnie kierownica śmiga na lewo i prawo, ale to delikatnie, takie dziwne, więc też nie zdziwcie się, nie myślcie, że coś wam nie tak z motocyklem się dzieje. Po prostu ten asfalt tutaj, nie wiem, od czego to jest. Może ktoś z was wie i napisze.
przed Budę jakiś objazd. A, tam jest jakiś wyścig kolarski czy coś. Ja nie wiem, czy nie ominę tego oficjalnego końca trasy widokowej. Nie jestem pewien. I już z powrotem na głównej drodze. No to wjeżdżam do Budę. I niestety pada. A to nie zapowiada zbyt ciekawego ciągu dalszego. Cześć, jestem w Budę, już po występie Frycka. Jak zwykle zagrał genialnie. Warto było dla tych 7 minut przejechać 1500 kilometrów. Niestety nie mogę Wam pokazać tego nagrania tutaj w filmie, ponieważ Frycek grał cover i jest on chroniony prawami autorskimi. Dlatego wrzucam Wam w opisie link do oficjalnego streamu z festiwalu UKM i wrzucam również drugi link do mojego prywatnego konta Eryk Scholz, gdzie umieściłem film, który sam nagrałem komórką na festiwalu. Jest to film niepubliczny, więc możecie sobie go spokojnie obejrzeć. Nie jadę dalej, ponieważ pogoda jest bardzo słaba. Następne 4 dni są bardzo deszczowe. W tej chwili do Trondheim będzie cały czas deszcz, więc zwijam manele i kieruję się na południe do Stavanger. Następnym razem pojadę dalej. Na pytanie, czy było warto zrobić tę drogę widokową 17, tak, absolutnie tak. Fajnie byłoby trafić na idealną pogodę, żeby te wszystkie widoki, żeby tych wszystkich widoków doświadczyć, ale niezależnie od tego bardzo polecam. Jestem jakieś 900 km od Budę. Postanowiłem wrócić, nie jechać na Lofoty i bardzo dobrze zrobiłem, ponieważ przez 500 km od Budę w kierunku Trondheim jechałem praktycznie cały czas w tym froncie, który przesuwał się na Lofoty i w tej chwili tam jest. 10 stopni było, strasznie wiało i lało praktycznie non-stop. Dlatego uważam, że zrobiłem bardzo dobrze. I oczywiście, gdybym jechał z Polski, to pewnie bym nie odpuścił. No ja wiem, że to jest taka sztuka kompromisu, sztuka wyboru, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić i kiedy zrozumieć, że to nie ucieknie, że czasami lepiej jest jednak poczekać i przejechać daną trasę naprawdę w dobrej pogodzie, żeby wszystko zobaczyć, żeby doświadczyć tej trasy, a nie walczyć z żywiołem, walczyć z pogodą. Oczywiście to też ma swój urok, pokonywanie takich trudności, ale ja z racji tego, że tu jestem i mogę w sumie sobie taką drogę zrobić za jakiś czas, a może nawet nie w tym roku, może w przyszłym, jeszcze nie wiem, to zdecydowałem się jednak na odwrót. I teraz popatrzcie, jestem na południu, za jakiś czas będzie Odda. Jest tutaj 26-27 stopni było w Dombos chwilę wcześniej. Jest przepiękna pogoda, piękne, bezchmurne prawie niebo, słońce, no jest bardzo gorąco. Więc widzicie, Norwegia z racji tego, że jest tak długa z południa na północ, to niestety potrafi być bardzo podzielona pogodowo. No i po prostu możecie wyjechać z Kristiansand w przepięknej pogodzie, w słoneczne dni, upalne, a potem gdzieś za Trondheim trafić na taką miazgę i przekraczać krąg polarny, tak jak ja, chyba w 8 czy 9 stopniach. No tam było bardzo ciężko, bardzo straszna pogoda była. W ramach takiego podsumowania, co mi się na pewno nie sprawdziło podczas tego wyjazdu, to nie sprawdziły mi się te torby XL Moto, te dwie boczne małe torby. Ja już wspominałem chyba wcześniej, że według mnie to jest kiepski projekt, że one są źle zaprojektowane. Albo są dobrze zaprojektowane, ale to, że mają one pasować do każdego motocykla, sprawia, że na każdym motocyklu coś będzie z nimi nie tak.
Powiem wam, u mnie, no już będą szły do wyrzucenia. Ja spróbuję zareklamować, bo tam jest taki pasek, który się oderwał. One nie utrzymują kształtu poprzez właśnie projekt pasków, które zamiast tylko łapać górną klapę, tą zawijaną, tą rolkę, to one jeszcze ściągają od dołu, jakby zwężają tę torbę. I to moim zdaniem jest zły pomysł. Nie wiem, jakby to mogło być inaczej rozwiązane, ale to jest zły pomysł. To po prostu nie działa. No i niestety te torby, jak dla mnie, po prostu one się uwalają straszliwie. Nie, to jest kiepska decyzja. Oczywiście były tanie, ale pójdą do śmieci albo do reklamacji. I tak jak postanowiłem, tak zrobiłem. Po powrocie do domu napisałem maila do firmy XL Moto i wysłałem im zdjęcia, szczególnie tego elementu, który się rozdarł. Tutaj widzicie. To są boczne mocowania, takie, które wydaje mi się, że stabilizują, żeby te torby nie bujały się na zewnątrz i do wewnątrz. I to właśnie moim zdaniem jest największy błąd w projekcie, który wydaje mi się, że na niektórych motocyklach nie wyjdzie. Bo akurat mocowania będą, elementy motocykla będą na tyle blisko, że będzie można to inaczej zamocować. W Austromie, no niestety tak to wygląda. Więc wysłałem do nich maila ze zdjęciami i co najśmieszniejsze, co się wydarzyło. Firma XL Moto, i tu jest wielki szacun i po prostu wow. Bez żadnych zbędnych pytań po prostu dostałem informację, że wysyłają do mnie komplet nowy, bez konieczności odsyłania poprzedniego. I ja w międzyczasie już zamówiłem u nich kufer Givi Outpack Tracker, chyba jakoś tak to się nazywa, taki czarny, 42 litry. I ten kufer już do mnie dotarł, ja już go zamontowałem, ale po wszystkim dotarły jeszcze te torby. I ja ich nie będę montował, ponieważ no, wydaje mi się, że to jednak nie jest mój koncept. To nie chcę po raz kolejny, żeby te torby się rozpadły. Dlatego tutaj przy tej okazji chciałbym zaproponować coś takiego, że pierwsza osoba, która wejdzie na poziom wsparcia towarzysz podróży, czyli osoba, z którą wybiorę się na dwudniowy wypad, jak będzie na motocyklu tutaj w Norwegii, to ta osoba dostanie ode mnie te torby. Ja ich nie będę rozpakowywał. To jest pełen komplet ze wszystkimi paskami, z takimi wkładami pomarańczowymi, które usztywniają te torby, trzymając je w określonym kształcie. Dlatego zapraszam, jeżeli ktoś jest chętny wejść na poziom wyżej i dostać ode mnie takie torby, to bardzo proszę. Jeszcze raz wielki szacun dla firmy XL Moto. Na pewno będę u nich kupował. To nie jest sponsorowane, słuchajcie. Nie znam ich w ogóle. Wiem, że to jest firma, która również ma oddział chyba w Polsce. Ja nie wiem, na jakiej to zasadzie działa. Czy to jest oddział XL Moto w Polsce, czy to jest polska firma? Nie wiem. W każdym razie bardzo polecam i wielki szacunek za to, co zrobili. Co jeszcze? Nawigacja. Też oczywiście to była taka wyprawa trochę testowa. Nawigacja Osmanda na telefonie. Wszystko git, ale czasami się niestety gubi. Jak wjeżdża się do tunelu i po wyjeździe z tunelu, jak on łapie tego fixa na satelity, to czasami potrafi jakieś bzdury pokazywać. Zaczyna przeliczać tą trasę. Potem jak płynąłem promami, to w trakcie on po prostu zaczyna się zapętlać w przeliczaniu, przelicza. Jeszcze po zjeździe z promu jeszcze z pół godziny przelicza nowe trasy, szuka po prostu, tak jakby, nie wiem, nie miał zapisanych tych torów wodnych promowych, nie mam pojęcia. Co dalej? Tankback świetny. Ja wiedziałem od początku, że to będzie świetny zakup. Świetnie trzyma tanklock. Zameczki pięknie działają, wszystko się mieści. Pokrowiec przeciwdeszczowy sprawdził się w 100%, ani kropla się nie dostała do środka. Mega. Co jeszcze? Aha, no właśnie. Rzecz najgorsza, która się w sumie
wydarzyła i po części nawet dobrze, że wracam i nie jadę dalej, że to się stało tutaj. Mocno cieknie mi lewy amortyzator, tak, lewa laga, tak to się mówi. Lewy amortyzator, ten przedni, na uszczelniaczu, no uszczelniacz po prostu przepuszcza i to tak dość mocno, że ścieram z tej rury, ale już zaczyna cieknąć na dół, więc po prostu jadę teraz, staram się jechać tak na tyle spokojnie, żeby gwałtownie nie hamować, żeby za bardzo nie nurkować, bo wydaje mi się, że jak jakiś czas temu zjeżdżałem tam z takich przełęczy górskich i mocno nurkowało, to wtedy się dość dużo polało tego oleju. No, ale już napisałem maila do serwisu, żeby mi wysłali informacje, kiedy i za ile mogę to zrobić, więc to jest do zrobienia. Pod koniec lipca chciałbym pojechać w okolice Ålesund, Geiranger i zrobić tam kilka bardzo ciekawych tras. No i teraz takie już ostatnie słowo. Czy było warto? Oczywiście, że było warto. Absolutnie genialny wykon. O, widzicie, i teraz będziemy odbijać w prawo. Tak jest, na 15. I już będziemy na 15 w kierunku Oddy. Znacie tę drogę. Absolutnie warto było. Wykon Frycka był genialny. Mega byłem wzruszony. No, łzy mi nawet poleciały. Bo no, to jest, słuchajcie, ktoś, kto ma dzieci, ktoś z Was, kto ma dzieci i kto śledzi ich rozwój i widzi, co te dzieci potrafią, po prostu no, zrozumie, jak to jest ważne, kiedy dziecko ma pasję, ją realizuje i to realizuje ją naprawdę na dużą skalę. No to jest coś tak nie do opisania w sumie. To wy musicie, ci z Was, którzy doświadczają czegoś takiego, to będą wiedzieli dokładnie, o czym mówię. W takim razie bardzo Wam dziękuję za tę wyprawę. Krótką, no będzie trwała tydzień, ponieważ ja jestem w drugim dniu drogi z Budę. Wczoraj przejechałem 500 km, dzisiaj też przejadę pewnie 500, może kawałek więcej. No i jutro, ostatni dzień, wyjechałem w środę, i wrócę we wtorek. Zatem dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. I oczywiście pamiętajcie o tych wszystkich łapkach, subskrypcjach, wsparciach i tak dalej, komentarzach, udostępnieniach, wszystko co tylko możecie i tylko to co chcecie. Zapraszam, polecam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. you.